Co warto zrobić w swoim domu? O czym warto nie zapominać? Dodamy może z punktu widzenia użytkownika. No i Kaja podzieli się przemyśleniami, ale teraz nie czego unikać w domu, przy budowie domu, tylko co warto zrobić. Na co warto postawić, w co warto zainwestować. Przechodzimy do rzeczy. Jak decydowaliśmy się na budowę domu i chcieliśmy mieć płytki w tej części kuchnia, jadalnia, salon, no to oczywiście jeżeli mamy płytki, no to dochodzi nam kwestia posiadania cokołów. I bardzo fajną, bardzo praktyczną i naprawdę fantastyczną opcją są cokoły, które są wpuszczane w ścianę. Czyli to są cokoły, które są zlicowane ze ścianą, nie ma tego elementu, który wystaje o jakąś konkretną grubość. I na dużych przestrzeniach, dlaczego to jest bardzo fajne? Dlatego, że to jest chyba taka nasza domena, bo my często mówimy o kwestii ogarniania przestrzeni pod względem czystości i takiej potem właśnie eksploatowania tej przestrzeni. Na normalnych cokołach, które mamy dostawiane, doklejane do ściany, zbiera nam się kurz. I co jakiś czas, wcale nie rzadko, trzeba z tych listew ten kurz wycierać, te listwy też trzeba myć. Kopnie się nogą, wiecie, odkurzaczem, dzieci się bawią jakimiś zabawkami, widać jakieś rysy. Tak, no to jest, znaczy też kwestia z jakiego materiału one są zrobione, ale co do zasady. I ponadto, jeżeli na przykład dostawiamy meble do ściany, to możemy mieć idealnie mebel dostawiony do ściany, bo ten cokół, który jest na dole, który wychodzi z tej ściany o te powiedzmy kilka, no w zależności jakie są cokoły, ale to tam jest około centymetra, ponad centymetr, no to możemy mieć później przerwę między meblem a ścianą. Ja uważam, że to jest kapitalne rozwiązanie. To jest droższe niż kupowanie listew? Wiesz co, to zależy z czego robisz. My akurat mamy z płytek, czyli te płytki, które mamy na podłogę, panowie je docinali, natomiast tu jest kwestia, że to trzeba robić równocześnie z ekipą, która robi Wam ściany, dlatego że muszą odpowiednio przygotować ścianę pod te listwy wpuszczane, żeby zostawić tam miejsce na to, żeby to było idealnie zlicowane, więc na etapie jakby samego wykonywania tego jest trochę więcej zachodu, natomiast później w tej praktyce, w tej części użytkowej okazuje się, że jest to niesamowicie wygodne. Ja Wam naprawdę z całego serca to polecam. To super świetnie opcja. Wygląda, bo że nie wiedziałam, że można nawet takie rzeczy zrobić i teraz to po prostu najchętniej, ale fakt, że tylko u Was to widziałam. No ja też to nigdzie u gdzieś tam znajomych, bliższych czy dalszych nie widziałam tego rozwiązania. Mnie na tym osobiście bardzo zależało, właśnie z tego względu, żeby potem przy dużej przestrzeni nie mieć dodatkowego elementu, który trzeba będzie utrzymywać w czystości. No i ładniej to wygląda. I fajnie to wygląda, tak. Ja tutaj jeszcze bym tylko zastanawiała się nad tym, dlatego że my akurat mamy tak, że płytki, które mamy na podłodze, one mają ten cokół, który jest przy tych płytkach, jest również z tych samych płytek, ale są teraz dostępne również listwy, które są listwami wpuszczanymi, więc warto sobie poszukać, bo są i srebrne, i białe, więc mamy dużo takich alternatyw. Tylko pamiętajcie o tym, że jak robicie na przykład taką listwę białą, a potem zmieniacie kolor ścian, to będziecie mieli na dole odcięcie innego koloru, więc ja bym tutaj się jednak mimo wszystko pokusiła o to, żeby robić to tak, jak są płytki zrobione. I czyli wtedy nie ma problemu. To jak praktyczne porady. No. Nie ma jak praktyczne porady, tak. Przechodzimy teraz do kolejnego mojego ulubionego punktu, czyli łazienki, z którą ja osobiście mam ogromny problem, jeżeli chodzi o kwestię wody, o czym mówiłyśmy w naszym poprzednim odcinku, który będzie gdzieś tutaj podlinkowany, więc możecie sobie na niego zerknąć. I mowa tutaj o wnęce na kosmetyki, która jest w kabinie prysznicowej. Nawet nie w kabinie, ale czy jakby mamy tego walk-ina nawet w przestrzeni prysznicowej, tak? Jest bardzo dużo projektów łazienek, które jakby ja nie kwestionuję walorów estetycznych, bo one są przepiękne, natomiast te walory użytkowe pozostawiają bardzo wiele do życzenia. I ja w jakim kontekście? W takim kontekście, że ta przestrzeń, która jest pod prysznicem, jakby to są piękne ściany, duża przestrzeń, która jest od sufitu do podłogi bez żadnych wnęk, ona jest po prostu jednolita. I teraz jest pytanie, jeżeli idziemy pod prysznic, no to wiadomym jest to, że używamy tam kosmetyków i tych kosmetyków wcale nie jest mało. I często stoją na podłodze. I właśnie to jest bardzo niefajne rozwiązanie, bo po pierwsze to jest bardzo niewygodne, bo za każdym razem, kiedy sięgacie po szampon do włosów, odżywkę, peeling do ciała, mydło, płyn do higieny intymnej itd., musicie się schylać.
Druga kwestia jest taka, że woda, która leci na to, bo będzie leciała, nawet jak nie woda, no to wytwarza się para, więc to i tak się wszystko osadza. Poza tym mydliny, które spływają po nas, czy po posadce, czy po kabinie, one również pozostają na tych butelkach, więc koniec końców okazuje się, że mamy dodatkowy element do mycia i do czyszczenia, bo to po prostu po kilku dniach wygląda mało estetycznie. Jest to brzydkie i niewygodne. Dlaczego mówię o wnęce? Wnęka jest o tyle fajna, że mamy przestrzeń na trzymanie kosmetyków, która jest jakby jednolita, bo możemy ją zrobić dokładnie z tych samych płytek. Jest to bardzo wygodne, ustalamy sobie też odpowiednią wysokość, odpowiednią wielkość. Nie mamy żadnych dziur, które wiercimy na przykład w płytkach. Są też takie rozwiązania, że ludzie decydują się na przykład na takie półki, które są montowane na płytki. To są półki metalowe, ze stali nierdzewnej, aluminiowe, czy jakieś drewniane. Często, co? No i właśnie to jest bardziej chyba wiercone. Dlatego, że jak macie te przystawki, kurczę, one Wam na bank odpadną. A jeżeli kupujecie takie półki, które są półkami do montażu na płytkach, pamiętajcie o tym, że musicie robić w płytkach otwory. I często te półki po jakimś czasie na przykład korodują, albo Wam ta powierzchnia srebrna schodzi, więc to trzeba wymienić. O ile nie kupicie identycznej, no to macie problem, dlatego że może mieć na przykład inny rozstaw otworów i okazuje się, że macie powiercone płytki, bo nowa, którą kupiliście, nie wejdzie w te otwory, które macie. Więc no nie do końca jest to fajne rozwiązanie. Trzeba tylko pamiętać o tym, że jeżeli robicie taką wnękę pod prysznicem, to niestety zabieracie trochę powierzchni, bo musicie zbudować ściankę, bo ta wnęka musi być o jakąś głębokość, więc trzeba to nadbudować, ale jeżeli macie tylko taką powierzchnię i macie taką możliwość, to jest to naprawdę bardzo dobre i bardzo fajne, bardzo praktyczne pod każdym względem, zwłaszcza tym użytkowym rozwiązanie, a ono i tak wygląda bardzo, bardzo fajnie. Punkt numer 3. Wydawało mi się to przez jakiś czas, że to jest tak oczywiste, że właściwie nie trzeba o tym rozmawiać, a okazuje się, że rozmawiając z ludźmi i nawet czytając mnóstwo Waszych komentarzy pod naszymi filmami, wcale nie jest to rzeczą taką oczywistą przy budowie domu, a mowa tu o spiżarni i to jest spiżarnia, którą mamy przy kuchni. Jest to bardzo praktyczne pomieszczenie, a bardzo nie w piwnicy, a czy nie w garażu, tak, nie? Bo słuchajcie, jedziecie na zakupy, wysiadacie z samochodu z siatami, z tymi siatami od razu idziecie do kuchni i otwieracie sobie drzwi, wchodzicie do spiżarni i wody mineralne, soki, przetwory, warzywa, owoce, wszystko umieszczacie na półkach, macie to zamykane, wszystko macie pod ręką. Jeśli chodzi o kwestię pracy w kuchni, jest to niesamowicie wygodne, dlatego że nie trzeba latać w drugi koniec, na przykład do garażu. Ja pamiętam, moi rodzice, no oni mieszkają w bloku, ale dużo na przykład takich rzeczy trzymają też w garażu, więc jak zabraknie wody na przykład mineralnej, to trzeba iść do garażu, żeby tą wodę przynieść. Albo z komórki. Albo z komórki na przykład, no bo powierzchnia jest ograniczona, więc ja rozumiem, no nie wszystko nam się mieści. Natomiast przy budowie domu to jest w ogóle absolutny must have i rzecz, która jest niesamowicie użyteczna, praktyczna, funkcjonalna i fantastyczna. Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza kiedy mamy właśnie wyjście z kuchni. Czytnik linii papilarnych na drzwiach wejściowych do domu. I dlaczego to jest fantastyczne urządzenie? Czytnik linii papilarnych służy do tego, że możemy drzwi wejściowe do domu, czy jakiekolwiek inne drzwi, czy jakiekolwiek inne pomieszczenie otworzyć za pomocą naszych palcy. Czyli czytnik linii papilarnych sczytuje nasze linie papilarne, to działa bardzo podobnie do czytników linii papilarnych, które mamy w urządzeniach mobilnych i przykładając palec, drzwi automatycznie nam się otwierają. Jeżeli mamy czytnik linii papilarnych, to my również posiadamy klucze do drzwi. Więc mamy dwa urządzenia, jakby dwie możliwości wejścia do domu. Jeżeli nam odłączą prąd, to wyjmujemy klucze z torebki i bez problemu wchodzimy do domu. To jest dodatkowo jakby taka funkcja, która jest bardzo przydatna, a przydatna jest zwłaszcza wtedy, kiedy dużo przebywamy w ogrodzie i wychodzimy sobie z domu na przykład i nie musimy myśleć o tym, że jeżeli mamy na przykład duży ogród albo przebywamy w części, która jest bardzo od tego domu oddalona i mamy na przykład taką obawę, która jest absolutnie słuszna, żeby ten dom zamknąć, no bo nie ma nas w domu, więc nie wiemy, co się może zadziać. Nie musimy pamiętać o tym, że za każdym razem te klucze przy sobie musimy mieć, tylko wychodzimy sobie z domu, zamykamy drzwi, gdziekolwiek nie wyjdziemy,
czegokolwiek nie będziemy robić, palec zawsze przy sobie mamy. Chyba, że zamarznie. Chyba, że zamarznie. Ale to chyba... Ale to wtedy trzeba pocierać i się już zimy nie takie, więc nie ale grozi. nie, my się oczywiście śmiejemy, ale generalnie, no tak jest, no jakby nie potrzebujecie niczego, żeby wejść do domu, a ten dom nadal jest zabezpieczony. Bardzo polecam to rozwiązanie, bo jest ono niesamowicie wygodne i bardzo praktyczne i warte absolutnie tego, żeby w domach, które teraz są budowane, jeżeli mamy na myśli to, żeby mieć dom, który jest wybudowany w nowoczesnych technologiach, żeby takie technologie również u siebie zastosować. I teraz będzie mowa o pralni. Zaczniemy od tego, że jeżeli mamy dom piętrowy, decydujecie się na wybudowanie domu piętrowego, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest syp. Czyli macie mogą być takie drzwiczki, przez które wyrzucacie swoje brudne ciuchy i one tym sypem lądują bezpośrednio w pralni, która jest na dole. Czyli my nie musimy latać góra-dół, tylko instalujemy sobie na przykład w łazience taki syp, a jeżeli pod łazienką akurat jest pralnia, czy w jakimkolwiek, bo chodzi też o rozmieszczenie tych pomieszczeń, tak? Więc montujemy to w takim miejscu, żeby tą instalację odpowiednio poprowadzić i żeby od razu przez tą rurę te ciuchy zlatywały. Syp to mi się kojarzy, jak mieszkałam jeszcze w Poznaniu w bloku. Nie w bloku, w wieżowcach. No w wieżowcach, tak. To był syp na śmieci, tak. nie? To było ciągle brudne, ale tutaj to wiesz, tylko ubrania tak. spuszczane. No to jest taki tunel, który się po prostu, jest odpowiednia instalacja tego, są takie specjalne tunele, rury. Kaja mnie zadziwia każdego dnia. To dobrze. Jest to po prostu wygodne, dlatego że za każdym razem nie musimy właśnie, żeby zanieść te całe stertę brudów. I wiecie, jeszcze jak segregujemy na przykład pranie na białe, czarne, jeszcze segregujemy kolory osobno, to tego jest, ja tak robię. No ja wiem. No ja tak robię. Więc nosimy po prostu 5000 koszyczków, a tutaj jest tak, że to wszystko nam zlatuje do jednego i potem jak idziemy prać, to sobie segregujemy na odpowiednie kubki, włączamy pralkę i sprawa jest rozwiązana. Jeżeli macie dom parterowy, to na przykład fajnym rozwiązaniem byłoby to, gdyby pralnia była przy łazience, dlatego że to też z punktu takiego logistycznego jest bardzo wygodne, bo możemy jakby szybko sobie przejść, albo na przykład z pralni mamy z łazienki mamy wyjście do pralni, gdzie na przykład idziemy się wykąpać, od razu się rozbieramy, otwieramy sobie drzwi i tam też jest pralka i suszarka. Tak, i mamy wszystko i to jest jakby, wiecie, bardzo blisko siebie, więc z takich kwestii użytkowych i przemieszczania się, no to jest to bardzo fajne i bardzo, bardzo funkcjonalne. Przechodzimy teraz do punktu, który jest, mam wrażenie, bardzo fajnym punktem, który dotyczy komfortu użytkowania samochodów i wyjeżdżania z garażu. I mowa tutaj o podgrzewanym podjeździe. Zwłaszcza w przypadku domów, które mają na przykład garaż, do którego trzeba zjeżdżać, bo na przykład mają w piwnicy, jest mała działka, nie możemy sobie wybudować garażu obok budynku mieszkalnego, bo zajmuje nam to dużą przestrzeń, więc garaż robi się nisko, tak? No i teraz mamy zjazd i wjazd do garażu, który jest pochyły i okazuje się, że może być problem, żeby wyjechać albo wjechać samochodem. Można powiedzieć, że u nas zim ostatnio nie ma obfitych w śnieg, ale pamiętajmy o tym, że mamy przymrozki i mamy deszcz. I to nie jest kwestia tylko śniegu, który zalega nam na podjeździe, ale też tego, że spadnie deszcz, przyjdzie przymrozek i mamy lód. I mamy problem, żeby tym samochodem wyjechać. Więc w momencie, kiedy przewidzimy odpowiednią instalację do ogrzewania podjazdu, nie mamy problemu w takich sytuacjach, żeby z tym podjazdem, żeby przez ten podjazd wyjechać czy wjechać. Są na przykład działki, gdzie podjazd do domu jest bardzo, bardzo długi. Bo na przykład macie rezydencję, macie działki, które mają hektary i od bramy wjazdowej do domu jedziecie na przykład to pięknie to wygląda, wiesz, masz drzewa dookoła, masz taką prostą drogę, jedziesz. Teraz pomyślmy sobie o tym, jak spadnie śnieg i mamy set metrów do odśnieżania łopatą. Ale myślę, że jak ktoś ma taką rezydencję, to też ma pana, który od rana z łopatą chodzi za nim pan. No tak, a tu nie musisz mieć pana, który chodzi z łopatą. Nie musisz mieć ludzi, którzy Ci to robią. I nie musisz dzwonić do pana, żeby pan Ci przyjechał i to zrobił, tylko masz już to zabezpieczone. Całe życie jedno. A ja żyłam w nieświadomości. Bardzo mnie ciekawią te filmy, wiecie. Mamy bardzo ciekawe filmy na kanale. No słucham dalej. Nie, naprawdę, bo ja nie słyszałam. No przyznaję się, nie przygotowałam się do odcinka, ale ja nie mam takich przemyśleń.
Zastosuję w przyszłości, na pewno. To też jest rzecz, która jest bardzo wygodna i mowa tutaj o rynnach. I polecam Wam rynny, które są wpuszczane w kostkę. Odchodzi nam problem tego typu, że robią nam się kałuże, ta kostka nam się odbarwia, no bo woda z tej rynny wypływa. Ponadto teraz mamy fajne programy dopłat, jeśli chodzi o kwestię zbierania deszczówek, więc możemy się również z tymi rynnami poprowadzić instalację w taki sposób, żeby ta woda, która przez te rynny spływa, gromadziła się w zbiorniku i korzystając z takiego programu dopłat możemy również no jakby mieć korzyści materialne z tego tytułu. Super. Ja mówię o kwestii wizualnej, bo to zawsze dużo ładniej wygląda, że nie mamy kałuż gdzieś dookoła domu i właśnie tych takich zacieków od wody, nie robi się taki syf. No a ponadto jakby możemy zbierać i gromadzić wodę, którą potem możemy użytkować w ogrodzie za darmo, więc jest to obopólna korzyść. Więc warto się również nad takim rozwiązaniem zastanowić. No i Woli. Wraca do gry. Wraca do Pojawił gry. się w jednym z odcinków, ale jest fantastyczny. No ale tu mówimy o top 10, no to jakby miało Top być top 10, 10, gdyby nie było Walliego, a Wall-E to jest robot kosiarka, która, ojejku, no daje nam tyle cudownych możliwości, że Wstaje rano, wie, że musi skosić. wie, że musi pracować, Tak, nie wraca ma do siebie do domu. Nie widać go w ogóle. Dzieci Jest ładny, lubią na to wchodzić. ale ładny jest. Ładny jest. Tak, Tak, widać go, bo czerwony dobrze mieć taki kolor, że go widać, bo wjeżdżasz na Tak. przykład na posesję I widzisz. i widzisz i nie wiedziesz w niego, nie? My tu oczywiście tak trochę pół żartem, pół serio, ale jego korzystanie z niego absolutnie nie jest ani pół żartem, ani pół serio, tylko jest bardzo, bardzo serio, bo jest to urządzenie, które nam kosi trawę samo. My się nie musimy o nic martwić. To on tą trawę gdzieś przechowuje? Nie, on po prostu ją ścina i ta A, trawa, ścina, no. z racji tego, że ten robot jeździ codziennie i trawa jest koszona codziennie, to ta trawa jest koszona dosłownie w milimetry. I te milimetry, które wpadają z powrotem do ziemi, one są naturalnym nawozem, który się rozkłada, więc nie ma czegoś takiego, że nagle Właśnie, że ścinamy po trzeba. 2 tygodniach i taką trawę i mamy takie ścinki, które musimy gdzieś gromadzić. Tu w ogóle nie ma sytuacji, że tą trawę gdzieś trzeba wynosić, jest cichy, nie ma spalin, jest totalnie bezobsługowy, więc mamy weekend, którym się cieszymy z rodziną, z najbliższymi. No więc więc to kwestia, że musi być płaska powierzchnia. nie no musi być A, wcale. nie musi Nawet być, chyba do słuchajcie. 45 stopni jest kąt Wow. nachylenia, pod który on może podjeżdżać, także jak macie dużo Cudo. nierówności na działce, baseny, oczka wodne, to też wszystko jest instalacyjnie robione, także jest to bezproblemowe. Także naprawdę fantastyczne rozwiązanie i trawnik wygląda pięknie, dlatego że jest codziennie koszony i Potwierdzam. trawa mocno zyskuje, bo się robi gęsta, piękna, zielona. No jak go Jak nie kochać, ścinane włosy, no. Jak go nie kochać, no. Bardzo funkcjonalną i przydatną opcją byłoby wykonanie szybkozłącza do wody, które jest bardzo blisko tarasu. Podpinacie się wtedy wężem ogrodowym do takiego szybkozłącza, macie wodę i w przypadku na przykład korzystania z tarasu, mycia mebli ogrodowych, spłukiwania na przykład czegoś z tarasu, nie musicie z tym wężem ogrodowym latać gdzieś z drugiej strony budynku, to się Wam plącze. Jak się ten wąż zagniecie, to woda przez niego nie przepływa, więc trzeba iść znowu ten wąż rozprostować, więc jest to Albo niesamowite. przepinać, nie? Albo Też. ale właśnie no tak, tylko chodzi o to, żeby to miejsce, w które wpinasz tego węża, było bardzo blisko tarasu, okej. żeby pomyśleć o tym, dlatego że na tarasie jakby, no wiecie, mamy różne imprezy, ogarniamy sobie tą przestrzeń, my ją sprzątamy, więc ta woda, która jest bardzo blisko tarasu, jest bardzo fajna, właśnie z takiego punktu typowo użytkowego, dlatego że w każdej chwili możemy sobie tą przestrzeń ogarnąć. I my akurat tego przy tarasie nie mamy, ja się za każdym razem wkurzam, bo mam z drugiej strony domu, więc wpinam sobie tego węża. 3 razy muszę podchodzić do tego węża, żeby go prostować, bo No gdzieś tak. jak go próbuję przeciągnąć, Albo to mi się wiadra, nie, z wodą. Nie, no w ogóle dramat. Nie pomyśleliśmy o tym kompletnie. Uważam, że to byłoby naprawdę super rozwiązanie. Proste, a jak bardzo pożyteczne, jak bardzo przydatne. Dla wszystkich miłośników prasowania, To nie ja. którzy myślą o tym, że warto mieć dobrą deskę i dobre żelazko, no ale tą dobrą deskę i to dobre żelazko też trzeba gdzieś trzymać.
Albo dla ludzi, którzy tak jak ja na przykład jak robię pranie, to nie prasuję od razu wszystkiego, tylko wyciągam rzeczy z pralki, które są suche, znaczy z pralki, potem je suszę, potem je rozwieszam w garderobie i codziennie, kiedy wybieram sobie ciuchy do ubrania, to ja konkretnie te ciuchy prasuję. Dlatego, że one Czyli nie są... wszystko naraz, tylko to na wieszakach codziennie. do szafy i tak. codziennie. Znaczy dla mnie jakby to jest dużo lepsze, u mnie się to dużo bardziej sprawdza. Ponadto jak mamy na przykład rzeczy, które prasujemy i kładziemy je na te wieszaki, to one potem często jak zdejmujesz z tych wieszaków, to i tak nie są idealnie wyprasowane, więc wolę to zrobić tak jakby codziennie, mam 3 rzeczy do wyprasowania, nie ma problemu. No i jakby fajnie jest tak, bo wchodzimy do garderoby, w której mamy ciuchy. No i fajnie byłoby mieć tą deskę na przykład już rozłożoną. No, ale jak nie chce rozkładać ale jak mamy ładną garderobę, no to jak wygląda ta paskudna deska, czy one są ładne, ale no wiecie o co chodzi, na środku tej garderoby. Ja mam u siebie w garderobie deskę, którą mam taką wysuwaną z boku. Wcale nie. Jest bardzo niefajna, dlatego że jest za mała, za lekka, więc jak macie na przykład duże męskie t-shirty, długie sukienki, to na 4 razy musicie je prasować. Jest to niesamowicie, w ogóle niefajne. Małe deski do prasowania są totalnie niepraktyczne i wymyśliłam bardzo fajny patent, który na pewno zastosuję, jak będzie mi dane mieć drugi dom. Czyli musisz opatentować. Jak macie garderobę i możecie mieć na przykład taki układ, że macie półki czy te drążki po jednej i po drugiej stronie, na wprost robimy sobie taką ściankę, na której mamy lustro, wchodzimy sobie za tą ściankę i za tą ścianką mamy rozłożoną deskę z żelazkiem, które już jest podpięte do prądu i za każdym razem, kiedy zdejmujemy sobie z garderoby jakiś ciuch, przechodzimy sobie bokiem do tej przestrzeni, do tego malutkiego pomieszczenia i tam mamy rozłożoną deskę i korzystamy z tego. Deska jest niewidoczna, jest cały czas rozłożona, garderoba wygląda bardzo elegancko i może być piękna, mega designerska, a jest to też niesamowicie funkcjonalne, bo mamy wszystko pod ręką. Jeżeli tak jak ja często prasujecie i korzystacie z żelazka i z deski do prasowania często, to w przypadku domu i garderoby byłoby to naprawdę fantastycznym rozwiązaniem. Bardzo żałuję, że ja kilka lat temu na to nie wpadłam. Dobrze, jak będziesz następny budować i mój będziesz też następny projektować to. Jakby ktoś chciał skorzystać z projektów jestem do Waszej dyspozycji. Wow, jestem pod wrażeniem. No to się cieszę. Dajcie znać, czy Wy też, bo co ciekawe, chyba planujecie wszyscy budowanie domu, bo nasze odcinki a propos tych złotych rad w kontekście czego nie robić przy budowie domu, czy też tego zewnętrza, jak my to mówimy, domu, to po prostu jest hit oglądalności ostatnio. Dokładnie. Mnóstwo pytań, mnóstwo komentarzy, więc kontynuujemy temat na prośbę naszych widzów, więc no dajcie znać, który z tych punktów Wam się najbardziej spodobał. I jeszcze swoje punkty, koniecznie swoje punkty, bo dzielmy się wiedzą praktyczną. Było tak dużo fantastycznych uwag pod tamtymi filmami. Ja z ogromną przyjemnością je czytałam i odpisywałyśmy na wszystko. Wyciągniemy i powstanie kolejny odcinek. Dajcie znać, czy by Was to interesowało, no nie? Niech będzie taka baza wiedzy. Baza danych, taka na tacy dla wszystkich. Lubię praktycznie i konkretnie, wiesz? No wiem, ja też. Buziaki, pa pa!